Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. W ostatnim odcinku, po wygranej walce w Kapuście, zapraszam Was na kolejny odcinek, który zaczniemy sobie od walki już tutaj tej docelowej, która de facto już się zaczęła, kiedy oglądaliśmy sobie walkę naszej świty. Tutaj oddziały wroga rzuciły się do ataku, dlatego też jeszcze nie startuję tej walki, żebyśmy sobie mogli ustawić nasze oddziały. Nie wiem, czy się uda naszych kuszników wyciągnąć z tej walki gdzieś w te rejony, powiedzmy. Tych chciałbym tutaj posłać do ataku na nich. Mamy oddział tutaj, to są chyba kusznicy, tak. Ale ich chciałbym troszkę ustawić w ten sposób. Mamy jeszcze oddział łuczników, który spróbujemy ustawić w ten sposób. Mamy tutaj kolejny oddział łuczników. Spróbujemy go ustawić w tym rejonie. Mamy tutaj pieszą milicję. Niech oni sobie podejdą tutaj. Nie wiem, gdzie podesłałem tych. Może cofnijmy ich też gdzieś w te rejony. I tutaj ustawmy tych. Mamy jeszcze świtę, którą sobie podeślemy, bo nie wiem, czy oni będą szli na tą świtę, czy nie. Ale to wiecie co, spróbujmy w takim razie ten oddział. Poczekajcie, bo ten będzie walczył z tymi, także tutaj nie ma problemu, jeszcze jest świta, oni idą tu. Nie, inaczej, te dwa oddziały puścimy sobie na razie ten tutaj pod las i zaatakujemy ich łuczników od flanki. Także zobaczymy, czy uda się taki plan, bo tutaj są 3 oddziały łuczników, kuszników, nie wiem co oni tutaj mają, łucznicy, kusznicy i kusznicy, więc tak naprawdę dobrze by było tutaj wjechać w te oddziały od prawej strony. A z tymi dwoma oddziałami tu sobie poradzimy. Mamy świtę, mamy tutaj oddział duży, jeszcze dodatkowo pieszych, więc na spokojnie. Dobra, zapuśćmy na razie jako prędkość normalną. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Dobra, udało się kuszników odbić. Ci sobie tutaj będą atakować. Tych puśćmy również na atak tutaj. Ci puścili się, popatrzcie. Dobra, świta niech... No okej, to oni sobie tu jakoś radzą. Wy, proszę bardzo, zaatakować mi tutaj od tyłu. Ci łucznicy niech sobie siądą tutaj. I tu, dobra, jest pierwszy oddział rozbity. Wy tutaj i świta atak na nich. Tutaj fajnie podjechaliśmy od boku, ale w nich wjeżdżają. Jeszcze dostają łukami po głowie. Okej, no to oni tutaj szybko powinni odpaść. Dobra, jest rozbicie, więc chodźcie. Wspomożecie jeszcze tutaj od razu. I wszyscy do ataku już na ten oddział, który tutaj pozostał. I jest również rozbicie. Dobra, czyli co, mielibyśmy już to, czy jeszcze jakieś wojska żółtego tutaj przybędą? Jest zwycięstwo, bitwa o Legnicę. Brawo dla Was. Pierwsza, jeszcze ogłoszono pokój. Pierwsza wielka bitwa za nami, na naszą korzyść. Bardzo się cieszę, że tak wyszło. Trochę się martwiłem, natomiast wygląda na to, że tutaj
no mając taką pełną armię, nie ma się czego bać, aczkolwiek wyglądało to dziwnie, patrząc na to, że tutaj jakieś 2 oddziały wyszły, później wiele oddziałów szło w ogóle z moich terenów na te pole bitwy. Część oddziałów szła od góry, w ogóle było to trochę przemieszane, tak jakby nie do końca to wyglądało tak, jak miałoby to wyglądać. Natomiast cieszę się, że mamy to za sobą. Tym bardziej odbudujemy sobie tutaj oddział kuszników, bo bardzo dużo tutaj ze Świnoujścia ludzi nam zginęło, ale to sobie odbudujemy i zaczynamy wojnę o kolejny teren. Myślę, że nie ma co czekać, zwłaszcza, że tutaj świetnie sobie poradzili. Także wracamy tutaj do pracy. Niech wszyscy idą tam skąd pochodzą. Legnica jest tutaj. Świnoujście tu również, tu też. Legnica jest też tutaj. I Krnowni synowie niech idą do Legnicy. W zasadzie mogę ich nawet tutaj gdzieś ustawić, powiedzmy, niech sobie pilnują naszej twierdzy. Ja ich nie będę odsyłał, chociaż jest 45 grzywien miesięcznie. Zastanowimy się, zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo też nie chciałbym, żeby nam zabrakło na tą daninę. Aczkolwiek nikt ze świty nam nie zginął, więc jest duży plus. Okej, no zobaczymy co tu się będzie działo. Zapraszam do Świnoujścia wszystkich. No to jest Legnica, dobra. No to powiem wam, patrząc na to jak to wyglądało na początku, trochę miałem tutaj cieplej. Ogólnie cieplej zrobiło mi się na ciele, natomiast no, udało się i to jest najważniejsze. Pierwsza wielka bitwa za nami. Tutaj następna zapłata za 7 dni dla tych najemników. Nie wiem, brak nowej kampanii. Boję się, że więcej najemników się nam już tu nie pojawi. Jak zrezygnujemy z tych 2 oddziałów, to tutaj już nie będziemy mieli możliwości później ich powołać. Więc na razie spróbujmy sobie zrobić tak, że będziemy mieli że będziemy ich po prostu utrzymywać. Jeśli byśmy sobie spróbowali troszkę podatki zwiększyć, powiedzmy, no nie wiem, chociaż 8% niech będzie. Nie wiem, czy to coś dużo nam zmieni. Chciałbym chociaż te 45 mieć miesięcznie, żeby wyrównać się do zapłaty za najemników. A najlepiej jeszcze lekki plus, żebyśmy zarabiali na tą daninę, która tak de facto zwiększa się co roku, znaczy przez rok o kilka razy nawet. Dobra, w ogóle te złoża tych jagód, ja to nie za bardzo tego rozumiem. Czy oni mają tutaj zbyt daleko, żeby wyzbierać to do końca, czy to tak szybko to nam rośnie? Chociaż rośnie szybko na krzaku, a nie tak szybko w naszych zapasach. Natomiast na razie nie pojawił się jeszcze żaden głód. Zapasy co prawda skromne na miesiąc lub 2, ale już niedługo wjadą nam tutaj jabłka, wjadą nam 2 pola pszenicy w jednym i w drugim regionie, więc myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy. Tutaj zróbmy sobie to biegiem. Okej. Opał jest na 11 miesięcy. Tu mamy opał
w Legnicy na 11, w Świnoujściu na 6, więc myślę, że z tym opałem nie ma się co martwić. Jedynie co, to bym sobie tylko wyznaczył inny obszar do wycinki. Myślę, że coś tutaj byśmy się zastanowili. Chatę leśnika sobie zrobimy w takim razie teraz tutaj, żeby tutaj sadził te nowe lasy. Okej. Mamy czerwiec, teraz będzie lipiec, sierpień i zaczniemy żniwa. Czyli tam było na 2 miesiące, ok. Trzeba pogrzebać zmarłych. Ok, to cóż, 3 rodzinki do dołu z trupami, niech tutaj ich poznoszą. Po naszej ostatniej bitwie. No ale oni tutaj sprzątają to, także to chyba noszą po prostu do naszego kościoła. I tutaj za kościółkiem na cmentarzu sobie to wszystko robią. Ok, wy proszę, rozwiązanie, ok. I świta ze Świnoujścia już weszła, ok, to też rozwiązanie. A wy, najemnicy, zapraszam tam do twierdzy. Na razie sobie posiedzicie za murami. Zobaczymy jak te grzywny. 672 na ten moment, czy będzie więcej niż 45, czy mniej? No pięknie, 811 i to już jest, rozumiem, zapłacone, tak? Tu mamy z 54 z jednego, 85 z drugiego. No to dobra, czyli przyrost grzywien mamy. Dostępne nowe kampanie. Okej, no to są tutaj, także no to się zastanowimy w takim razie, czy oby nie zdecydować się ich odwołać, chociaż patrząc na to, jak ładnie tutaj te oddziały wyglądają, w Świnoujście 24/36, tutaj też, czyli tak naprawdę w Świnoujściu tylko musimy sobie podrobić trochę. Aha, teraz zapłacono, patrzcie, ale to spokojnie, mamy 766, czyli przyrost jest elegancki. Jedynie co, to w takim razie wróćmy do tego opodatkowania, jakie było, bo chyba wystarczy nam spokojnie. No dobra, niech będzie to po te 6%, powiedzmy, żeby tutaj nie zaskoczyły nas później jakieś wydatki. I ok. W Świnoujściu dołączyli do tej parcelki. Ok. Wiecie co? No tutaj musimy sobie uzupełnić naszych żołnierzy, czyli parę rodzinek jeszcze musi do nas przybyć. I myślę, że już niedługo lecimy na wojnę o teren ten, który jest tutaj obok. W zasadzie już się nie mogę doczekać. Otworzymy sobie tutaj produkcję, a raczej połów ryb. Jeszcze tego tutaj u nas nie było. W trzeciej wiosce sobie taką produkcję założymy. Od razu mówię, że jeżeli macie pomysł na nazwę wioski, to zostawiajcie swoje pomysły w komentarzu, chętnie je przygarnę. Nawet gdybym tutaj poleciał z serią do przodu, a zobaczę, że ktoś zostawił jakąś propozycję, to zmienię tak, żeby wam tutaj też zrobić taki bonus i po prostu nazwać tam trzecią wioskę tak, jak byście sobie widzieli ją.
I też oczywiście jak seria Wam się podoba, zostawiajcie suby, wszystkie mile widziane, zostawiajcie łapki w górę. Także tyle z takich ogłoszeń parafialnych. Wróćmy sobie do naszej tutaj pracy Lorda. Nasi tutaj chłopi już wracają do wioski. Zaczyna się już tutaj coś dziać. Więc tak naprawdę jakiś magazyn obozu. Ok, no to on jest praktycznie cały czas. Tutaj mamy niezadowolonych mieszkańców. Jedzenie na targu, ubrania na targu. I do tego trwa żałoba, więc mają tutaj komplet niezadowolenia, że tak powiem. Ale nic się nie martwcie, już niedługo tutaj zaczną się żniwa, zaczną się zbiory, więc myślę, że powinniśmy te 2 miesiące tutaj ładnie uzupełnić. Podaż ze spichlerza, więc przydałoby się ją nieco zwiększyć. Ja tutaj się zastanawiam, czy w końcu postawiłem skład mamy, ale czy ja w końcu im postawiłem? Wydawało mi się, że tak. O, właśnie jest. Dobra, to zróbmy sobie rodzinkę tutaj dodatkowo. Do składu też bym wrzucił jedną rodzinkę. Czy jeszcze jest miejsce? Jest. To wrzućmy. Okej, to na razie jest w porządku. W zasadzie to nawet jak... A nie, mam już nadstanu. Dobra, to tak na razie musi to wystarczyć. Okej, hełmów mamy, kolczugi mamy, zbroi płytowej mamy. Jak się nam w ogóle pouzupełniały też te bronie? Dobra. No, w zasadzie to będziemy czekać teraz tylko na nowe rodzinki i będziemy lecieć z tematem. Za mało zasobów, to pewnie mowa o Legnicy. Opał na 10, także tutaj spokojnie. Na 1 miesiąc jest jedzenia. Jak to tutaj wygląda? Lipiec. Jagody już wyzbierane zaczynają być do końca. Zwierzynka tutaj powoli się odradza, chociaż ten jeden myśliwy, który jest, to nie za bardzo daje im też pola do tego rozmnażania. Jak wygląda sytuacja z piwkiem? Jedno piwo. No to powiem wam, nie wygląda to zbyt ciekawie. Czy w tym sezonie będzie ciężko? Ciężko z piwkiem, ale popatrzcie, cieszy mnie to, bo wszystkie te sady już pięknie nam powyrastały, więc też te zbiory zaczną już być bardziej obfite. Tu sobie zróbmy ogród warzywny, a tu sobie posadźmy sad jabłoni. Dobra. Jest w porządku. Tu sobie dobudujmy po jednej chacie. Okej. Dobra. No ta pszenica tutaj powinna nam załatwić sprawę. Ciekawe, czy w ogóle te zwierzęta nam się rozmnażają, patrząc na to, że cały czas zabierają tutaj do produkcji mięsa i do produkcji kiełbasy, ale ja tej kiełbasy i tego mięsa tutaj za bardzo też nie widzę, no. Teraz jest jakiś progres, 7, ale wszystko zaraz znika. Nie wiem, czy to jest jeden z takich towarów najbardziej pożądane, chociaż no, patrząc na
życie, no to kiełbasa przoduje. A jest nadal bardzo popularna, więc tak pewnie też tutaj nasi mieszkańcy mają też podobne takie podejście. Dobra. Czyli cóż, parcele się robią, czekamy na żniwa, na uzupełnienie naszych zapasów. W Świnoujściu już jestem spokojny, bo mamy 2 miesiące, także jest ok. Wrzucimy sobie, chata drwala jest 2, więc nie ma co. To sobie tylko zwiększmy tak rejon do tego. Ok. Tutaj kiełbasy też nie mamy. Nie, mamy i mięso, i kiełbasę. Jest w porządku. Sporo warzyw. Tutaj na naszym pastwisku ja muszę w ogóle z faktorii na razie, chociaż wszyscy sprowadzają. Dobra, no to sprowadźcie jeszcze te, które macie. Resztę już będziemy sobie usuwać. Znowu ta daninka zwiększona. 572 do zapłaty. No, będziemy musieli tutaj koniecznie ten kolejny region zasiedlić. Już mamy po 28 i ja się zastanowię, czy tak powoli zaczynam myśleć, że w kolejnym odcinku już sobie też zaczniemy od walki i też spróbujemy już odbić w takim razie ten region trzeci, żebyśmy mogli sobie tam się już osiedlić. Do tego czasu mam nadzieję, że też te zapasy żywności nam tutaj się ładnie odbudują. Mamy już trochę tych pól, mamy kolejne pole uprawne, więc w zasadzie na razie nie buduję. Myślę, że kolejny sezon, chociaż te parcele mieszkalne by się przydało dobudować, to zróbmy sobie na razie tutaj coś takiego. Od tego skrzyżowania byśmy sobie jeszcze pociągnęli tak. Tam będziemy się, no właśnie tutaj będziemy sobie próbować też wzdłuż tej rzeki. Ok, to te mieszkania tutaj sobie zrobimy. Też nie chcę żadnych przybudówek. 6 takich. Może zrobimy sobie pojedyncze. Tutaj mamy 5 w tym momencie, 4 albo 6. O, no to nie. No to dobra, jak mamy 6, czyli lepiej wychodzi, to zróbmy sobie podwójne. I zróbmy sobie też jeszcze tutaj. Myślę, że też byśmy sobie zrobili podwójne. Ach, jeden nam tutaj nie siądzie. Tu i tu. 4 i 6, dobra. Tak będzie w porządku. No dobra, to jak już budujemy te parcele, to w takim razie zróbmy sobie jedną parcelę jeszcze w tą stronę pod jakiś sadzik. Brak dostępu do drogi. Ok, no to zróbmy w takim razie jeszcze tutaj takie połączenie. O.
Dobra, i postawmy tą parcelkę. Co? Ja myślę, że te jabłka tu robią robotę, więc nie będziemy się tutaj ograniczać. Hmm. Aha, to jest... Patrzcie tylko. Nie bardzo rozumiem. Ale dobra, nie ma co ryzykować. No dobra, myślę, że coś takiego będzie w porządku. I tu sobie zrobimy ten sadzik. Okej, to byśmy tak zrobili. Okej. Dobra, i do Świnoujścia mamy kolejną rodzinkę, to okej, to jest... Oj, popatrzcie, praktycznie... No to wiecie co, ja nie wiem, czy my będziemy czekać na kolejny miesiąc, czy na kolejny odcinek, skoro my już mamy tutaj pełną, dostępną, regularną armię. Mamy tych wpływów. Co prawda w Legnicy aktualnie nie mamy jedzenia, jakieś tutaj resztki, natomiast jest i wrzesień, który mam nadzieję uratuje. Zobaczymy, jak te jabłuszka w Legnicy się nabijają. Na razie to ładnie leci. Już mamy 60. Już mamy 60. Nie mamy co prawda jeszcze zapasów na miesiąc, ale mam nadzieję, że zaraz się to zmieni. 80, 90, no co jest? Jest setka i mamy 1 miesiąc, czyli w zasadzie potrzebujemy 100 jednostek jedzenia, żeby był miesiąc zapasów, czyli na pół roku 600 jednostek. Ale liczę, że z tych jabłek tutaj już to ładnie się ogarnie. W Świnoujściu również jabłuszka już wjeżdżają, więc dobra. Wiecie co? Chociaż teraz się jeszcze zastanawiam, jak oni to zbierają i wszystko. To też nie ma chyba być co zbyt pochopnym. Niech pozbierają nam najpierw plony. Przygotujmy się, jeszcze zapasy uszkodzone, bo kurde, leje akurat deszcz, jak oni mają plony, ale to jest standard. W ogóle zauważyłem, że co początek września leje. To jest normalka i niestety te zapasy nam się uszkadzają. Zobaczymy na ile. I po prostu niech wszystko nam zbiorą, a zasieją, przygotują na te lepsze czasy. Chwilkę poczekamy i dopiero ruszymy na tego żółtego. Nie ma co być w gorącej wodzie kąpanym. Zróbmy, co mamy zrobić. Przygotujmy tutaj nasze wioski. Jabłek już ponad 200 i zaczniemy atak na żółtego. Myślę, że tutaj nie ma też co zbytnio się z tym śpieszyć. 215 i 2 miesiące zapasów. Natomiast jabłuszka dalej przyrost, już jest 240. Ciekawe dokąd dojdą, a mam nadzieję, że jeszcze sporo przed nami zbiorów. Zobaczę w międzyczasie, jak targ. No to jest tutaj w porządku. Tych ludzi sobie jeździ na spokojnie. Dobra, 260 tych jabłuszek. Pszenicy też już mamy. Co prawda jeszcze nie przerabiają na ziarno, ale już za chwilę zaczniemy produkcję też chleba.
Dobra, jabłek mamy już 300, bardzo mnie to cieszy. Jabłek mamy już 300, no to super. Ile jeszcze nam tutaj nabije? To już zaraz będzie trzeci miesiąc zapasów. Raczej się nie będziemy mogli z tym zatrzymać. Świnoujście, ło, jak dobrze widzieć, nawet 5 miesięcy zapasów jedzenia. To już w końcu jedzenia mamy więcej niż opału. Och, jak dobrze to widzieć. Chata leśnika, nie chata leśnika, czy chata leśnika, już gdzie oni tutaj są? Chata drwala. Chodźcie tutaj, wyzbierajcie może częściowo z tego, żeby dopełnić tutaj ten opał. No to w Świnoujściu już oficjalnie mamy na razie spokój z naszymi zapasami. Czekam jeszcze na Legnicę, dobił trzeci miesiąc. Jabłek 340. I co? Wygląda na to, że chyba, nie, jeszcze coś tam idzie w górę, ale już dużo wolniej. I teraz tak, te warzywa chyba, one się robią niezależnie od pory, czyli niezależnie czy to jest wrzesień, czy to jest inny miesiąc. Wydaje mi się, że one są zbierane po roku czasu od postawienia. I no oprócz zimy, bo wtedy chyba nie zbierają. Natomiast przez cały rok po prostu zbierają te warzywa. Nie ma czegoś takiego jak z jabłkami, że przychodzi wrzesień i wszystkie te jabłka ładowane są do spichlerza. Natomiast no 3 miesiące to już jest taki wynik zadowalający, więc spokojnie będziemy mogli się skupić na przygotowaniach i na walce z tym żółtym. Posadźcie, zbierzcie, jak to tutaj wygląda, jęczmień, ugór, więc pewnie gdzieś tutaj sobie zrobicie. Aha, dobra, ziarno mamy, więc teraz piec chlebowy wjeżdża do akcji razem z młynem, czyli dorzućmy sobie, no czemu nie, dorzućmy sobie wszystkich. Mamy na tyle rodzin, że każdy tutaj może już fajnie śmigać. Dobra. Damy sobie jeszcze jednego tutaj do owczarni. Może oni tutaj coś pomogą w rozwoju i w rozmnażaniu. Ja nie wiem, może tu coś te rodzinki też znaczą w tym rozmnażaniu tych owiec. A zobaczymy. 3 parcelki. Jak coś mieliśmy możliwość gdzieś rozbudowy, ale chyba my już wszystko, co mogliśmy, rozbudowaliśmy. To jeszcze sobie... Czyli tak, tu pójdziemy sobie jeszcze z tymi sadami, tak żebyśmy się zamknęli ładnie w takim okręgu. A tutaj pójdziemy sobie z parcelami. Ok, na 3 zrobimy sobie też pewne zróżnicowanie. To jest coś takiego. I zrobimy sobie tutaj jeszcze ścieżkę wzdłuż tych pól. Dobra, coś takiego byśmy sobie zrobili. Tylko ten dół na trupy to w ogóle 3 rodzinki. Myślę, że już niedługo trzeba się go będzie pozbyć. Kłody drewna, tak żeby też... O, wyjście tutaj do roboty. Chata drwala to ci mają spokój. Leśnik, obszar roboczy troszkę nawet zmniejszymy tutaj. Ok.
Wróćmy sobie. Jest jeden myśliwy, od dzika zwierzyna się odrabia, ok. To tym samym też może te kiełbasy gdzieś, chyba że nie będziemy mieli soli. Nie, no mamy sól. A my coś stąd wywozimy. Aha. Rozumiem, to już teraz wszystko jasne. Ja wywożę buty stąd, dlatego ja mam tyle butów w Świnoujściu, w Legnicy. Okej, to zagadka wyjaśniona. Ja się zastanawiam, skąd tyle butów? Dobra. No, zapasów tu w Legnicy jest naprawdę sporo, można powiedzieć, no i byłoby czym handlować, gdybyśmy potrzebowali zamożności, ale to nie zmienia faktu, że jej w zasadzie nie potrzebujemy. Bo czekajcie, my coś też tu kupujemy i to jest jęczmień. Aha, też gdzieś tutaj robimy te warzywa. Ja myślę, że tych warzyw nie trzeba na ten moment już przywozić, przynajmniej tak mi się wydaje. Musimy zadbać trochę też o naszą zamożność, czyli spróbujmy sprzedać też trochę butów, chociaż nie wiem, czy to się uda bez... No nie, okej, będziemy w stanie coś tutaj wyprzedać. Gdzie są te buty? Wojsko, nie, dobra, mamy... Aha, duże transakcje, czyli jednak byśmy musieli tutaj na buty założyć ten szlak. No dobra, no to w takim razie po prostu sobie weźmy... Zobaczmy, może trochę tych dachówek. Może tak, żeby coś tutaj mi się znowu przyblokowało. Już wracamy teraz do gry po wznowieniu, po pauzie. Nie wiem, o co to chodzi, co jakiś czas mi się nagranie pauzuje. Chyba mam jakoś źle ustawiony skrócik, że tutaj mi się to ścina. Natomiast wracając do gry, ustawiłem, bo tego pewnie nie widzieliście, w Factorii wywóz dachówek, tak żeby troszkę podrobić tą zamożność, bo mocno nam spadła, i zamknąłem wywóz, a raczej przywóz warzyw, tak żebyśmy zaczęli tutaj coś zarabiać. Dobra, zapłaciliśmy najemników, mamy dalej sporo tych grzywien, także wszystko jest tutaj pod kontrolą. Dobra, jak to wygląda? Jęczmień 55, 58, no to miło, że tutaj udało się na tych dwóch polach tak to obsadzić. I jak to wygląda? Dobra, czy wy tutaj działacie? No chyba działacie, tak? Tu jest zasadzone już na 107, będzie pszenica później. Tutaj tu ugór, czyli co w zasadzie... Ok, no tu macie, to jeszcze chyba tutaj, nie? Wam zostało? Czemu oni wszyscy oczekują? Coś jest znowu z tym polem nie tak? No zobaczymy, bo... Aha! Kurde, no tak. Działać. Teraz mam nadzieję ruszycie. Dobra, ręcznie ruszyli do pracy, bo tutaj też musimy, to było właśnie okej. Ale na przyszły rok to akurat mam nadzieję ruszy i to też. I jęczmień w następnym roku i tutaj jęczmień w tym.
Dobra, zobaczmy w takim razie, jak sytuacja w Świnoujściu z tym sadzeniem i żniwami. Mamy jęczmień posadzony, bardzo się cieszę. Pszenicę mamy posadzoną świetnie. Tutaj sobie zmienimy jeszcze ten 3. rok. I jak to wygląda tutaj? Posadzone pięknie 92 pszenice z tego pola i 71 z tego. No to też już tej pszenicy będzie znacznie więcej. Czy my mamy w produkcji? Dobra, młyn chodzi, a nasz piec chlebowy również. Dobra, ziarna jest, to jest warzywa, są jabłka, teraz zaczynamy chleb. Dobra, zaczynamy wracać już do takiej stabilności. Na szczęście nasze tutaj zwierzątka czekają w takim razie na lepsze czasy. Z tej faktorii na razie zrezygnujmy, bo mamy 360. Ludzie tutaj sprowadzają, więc tak naprawdę zostawmy już jak już idą, to niech idą. Natomiast tutaj 25 i patrzcie, nie przekracza, nie więcej, nie mniej. Gdzieś tam to mięso, kiełbasa uzupełnia się powoli. Tutaj mamy już więcej chleba, jest trochę warzyw. Dobra, myślę, że... Aha, i w takim razie my też nie mamy tutaj piwka. My całe piwko wywieźliśmy teraz do Świnoujścia i ile tu jest tego piwa? Też 3. Więc w zasadzie zaczynają się problemy nam z kolejnym surowcem, tym razem z piwkiem, ale to piwko mam nadzieję, chociaż nie wiem jaka jest żyzność jęczmienia. Słuchajcie. To będzie piękny region. To będzie region, w którym będzie się lało piwo, będą grillowane ryby i jeszcze dzika zwierzyna z kiełbasy. No tutaj bogaty region się nam zapowiada, ale zrobię tutaj tyle tych pól, że ja praktycznie tutaj to nie robię nic oprócz wysadzenia tego terenu w pola jęczmienia. To po prostu będziemy uzupełniać piwo na wszystkie regiony. Czyli proszę tak naprawdę o nazwę trzeciego miasta, które kojarzy Wam się z piwem, z produkcją, z browarem. Zobaczymy, jakie tutaj padną od Was propozycje. Ok, wracając tutaj do Legnicy, no w tym momencie nasze miasta już całkiem nieźle wyglądają. Natomiast myślę, że nie możemy zaprzestać i musimy tutaj zająć się naprawdę produkcją na poważnie tego jedzenia, więc bo patrzcie, mimo to dalej to są 3 miesiące, nie jesteśmy w stanie wybić się naprawdę na te 6-7 miesięcy, więc to tak nie może być. Tak nie może być. Jeśli chodzi o żyzność, tutaj jęczmień, pszenica, to na razie zostawmy. Wiecie, co mam na myśli. Tutaj nie zostaje mi nic innego, jak przemyśleć sobie naprawdę sporo tych sadów. I od początku tutaj do tych drzew, które widać w oddali, jedziemy z konkretnym sadem. Z konkretnym mam na myśli już z takimi sadami, żeby uzupełnić faktycznie to jedzenie do samego końca. Nawet spróbujemy dać może tu gdzieś bliżej spichlerz.
Zróbmy tak, że nie będziemy tutaj w tym spichlerzu przyjmować nic oprócz jabłek i warzyw. Za mało zasobów. Nie mamy kamienia. A to niespodzianka. A to niespodzianka. W Świnoujściu tego kamienia mamy 115. Dobra, to wyślemy sobie w takim razie tutaj ten kamień. Stacja karawan. Wyślij kamień. Otrzymasz piwo, to już raczej jest nieaktualne. A otrzymasz, co moglibyśmy od nich wziąć? Weźmy dachówki, no bo to tutaj powinniśmy sobie uzupełniać. Gdzie są te dachówki? Dobra. Tak zróbmy. I myślę, że będzie w porządku. Ja się tak zastanowię, czy tutaj będę przerabiał piwo, czy nie będę rozsyłał po prostu jęczmienia na te regiony. Bo tu już mają przeróbkę, potrzebują tylko tak naprawdę... A nie, tutaj nawet nie mam tej przeróbki, jest jęczmień do zrobienia, więc może byśmy przemyśleli sobie w takim razie jeszcze produkcję piwka w Świnoujściu i po prostu będziemy z tego trzeciego regionu uzupełniać jęczmień w jeden i w drugi region, tak żeby to piwo było tam na bieżąco, jak będziemy rozsyłać, a zrobimy tam naprawdę konkretne pole, tak żebyśmy nie musieli się martwić, tam po prostu jak nie zobaczę 1000 jęczmienia, to stawiam pole dalej. Cała wioska będzie tylko obsadzać nam jęczmień, łowić ryby i tyle. Nie będziemy tam rozbudowywać takiego miasta jak tutaj w Świnoujściu i w Legnicy. Dobra, zróbmy sobie to rzemiosło. Słodownia. Tutaj mamy właśnie taki fajny rejon zwolniony. Dobra, jest w porządku. I jeden browar, ale to w takim razie sobie zróbmy tutaj, gdzie mieliśmy, chociaż czekajcie, na rogu. Co potrzebujemy? Za niski poziom parceli, oczywiście 2 róbmy. Tutaj na rogu zrobimy sobie naprzeciwko karczmy, nawet będzie blisko, słodownia blisko i tutaj ten browar powstanie. Ok. Dobra, to już w zasadzie nie mogę się doczekać, jak podbijemy tamten rejon. Czeka nas druga wielka bitwa i po tej bitwie, mam nadzieję, ten rejon przyłączymy do nas. Mamy chyba na tyle i grzywien i wszystkiego, żebyśmy postawili sobie tam o, to nie to. Chciałem sprawdzić właśnie, czy to jest 250 ale zamożności nie, grzywien, 250 grzywien. No to nam się dosyć szybko uzbiera. Zwolnimy już po tej bitwie naszych najemników. To też przyspieszy nam zbieranie się tych grzywien. Natomiast powiedzmy w tym momencie mam te 250 akurat zapasu. No to dobra. Parcele tutaj jeszcze na 3 miesiące są. Skończy mi się budowa tylko tego mieszkania. Postawimy sobie browar, żeby o tym nie zapomnieć. Tutaj nam się postawi słodownia, też sobie uzupełnimy już te osoby, więc na razie piwo tutaj będzie uzupełnione, bo też tego jęczmienia mamy na ten moment 94, także jest to pod kontrolą. Dobra, zobaczmy szybko tutaj do Legnicy, tam już się skończyła, dobra. Przerzućmy się, żeby nie zapomnieć, browar, proszę bardzo, stawiacie, słodownia, chyba też już kończycie. O, idzie kamień, dobra, jest.
Jest. Także też sobie wrzućmy tutaj rodzinkę. Niech przerabia już ten słód. Dobra, a w takim razie tutaj Legnica. Legnica. No, patrząc na tyle, że dobijemy do 400 ludzi, no to faktycznie te zapasy żywności nam tutaj uciekają dosyć mocno. Dobra, nie ma kamienia, dobudujemy sobie później ten spichlerz. My się zajmijmy tym, co jest najważniejsze, czyli sadem jabłoni. I teraz tak, tutaj mamy w ten sposób pod lasem jeden, tu sobie odbijmy w takim razie tą drogą wzdłuż. Ona gdzieś tam sobie będzie prowadzić. Dobra, i teraz kolejna parcelka, ale może w tą stronę. O, chociaż trochę sporo nam zabiera tego miejsca. Dobra, już wydaje mi się, że jest lepiej. Okej. I tutaj sobie zróbmy znowu tą drogę, no bo to są tak duże te parcele, że lepiej sobie to przedzielić drogą, ale zrobimy sobie takie trójkąty i jak planujemy zrobić naprawdę spore pole, jeśli chodzi o jęczmień na tym nowym regionie, tak sobie zrobimy tutaj podobnie z tymi jabłkami. Nie możemy już tutaj patrzeć na to, że gdzieś tam to jedzenie może nam się zrobi, może nie. Tak naprawdę całe dodatkowe jedzenie, czyli te nasze warzywa, jagody, to jest tylko dodatek. Tutaj tak naprawdę jabłka to będzie podstawa, czyli szarlotka, bliny z jabłkami, wszystko to, co można z jabłek zrobić, oni tutaj w tym momencie będą mistrzami takiego jedzenia. Dobra, pytanie, odpowiada nam to? Czy jednak nie? Ogarnęliby się z tym. Zobaczymy jeszcze sobie w ten sposób. Nie, tu tak nie bardzo. Kurde, no sporo zabierają nam tej przestrzeni. Nie chcę tak. O, no i to ja rozumiem. No i popatrzcie, udało się zejść do takiego małego trójkącika, nie? Dobra. Jest gitarka. Tu sobie pociągnijmy tą ścieżkę jeszcze po górze. I tutaj zetnijmy sobie to w dół. I wszędzie tu zapraszam bez pitolenia, od razu podnosimy. Tu jeszcze czekamy. Co będzie, to od razu kończymy, sadzimy sady i to tak być nie może. Żebym ja tu cały czas się musiał martwić o jedzenie, to jest po prostu jakieś niepoważne podejście. Dobra.
w Legnicy też, także zaraz w Legnicy też będziemy sobie cisnąć z tymi jabłkami. Nie, teraz to ja się wkurzyłem na te jedzenie. Koniec tego, tak nie będzie. I jeśli wy też tak uważacie, że tak być nie powinno, to zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę i do kompletu wrzućcie subskrypcję. Już niedługo pojawią się też nowe serie. Tutaj w naszej serii z Manor Lords też będzie się jeszcze działo. W zasadzie to, co najciekawsze, duże bitwy, wielka produkcja, także bądźcie ze mną. Miłego oglądania Wam życzę. Tymczasem trzymajcie się. Miłego popołudnia, miłego wieczoru. Cześć!